Cześć, mam na imię Kaja. Na moczopląs, dlatego moje oczy nigdy nie patrzą w sam środek obiektywu. Więcej znaków szczególnych brak. Od 6 prawie lat nagrywam filmy ze świata, z podróży, tutaj na YouTube, razem z Mateuszem. No to co teraz? To jest list do przyszłości. Droga 40-letnia Kaju. Jest 22 marca 2020 roku. Dawno nie publikowałaś filmów, bo od pół roku pracowaliście z Mateuszem na Wielki Marzec. Kiedy to mieliście zamieszkać najpierw w Gruzji, a potem w kilku innych postsowieckich krajach, a cała wyprawa miała trwać rok, by kręcić filmy. 1 na tydzień. Duże przedsięwzięcie, miesiące przygotowań. Zostaliście na ten marzec, by zrealizować kilka projektów, które miały zasilić budżet wyprawy. Wszystko zostało odwołane w tym samym dniu. A wy spóźniliście się z wylotem o tydzień. Nie wypowiadam z jakiego powodu, bo YouTube demonetyzuje, słusznie zresztą, wszystkie treści z tym związane. A to po raz pierwszy jest dla ciebie ważne, bo czasy stały się nagle niepewne. Ale ty wiesz, pamiętasz. W dodatku jesteście bezdomni. Mieszkanie jest już wymówione, dlatego nie masz nic na półkach, a wszystko co masz znajduje się w tej jednej walizce. Jeszcze nigdy nie wyszedł ci plan, który założyłaś sobie z półrocznym wyprzedzeniem, ale tego to się nie spodziewałaś. I choć mieszkasz obecnie w Gruzji, teoretycznie, w której nie jesteś w Warszawie, nie ma już sensu czekać z publikacją filmów, choć nie tak miały one wyglądać. Mam nadzieję, że 40 nie spędzasz w odosobnieniu i że słuchając tego listu wspominasz to wszystko z uśmiechem. Pozdrawiam. W pokoju bez zasłon echo niesie się jak w tunelu. Jest takie ćwiczenie, które poleca się ludziom, którzy chcą się nauczyć opowiadać historię. Filmowcom albo pisarzom. Nazywa się, lub nazwijmy je, bo nie wiem, czy tak się nazywa oficjalnie, pokój hotelowy. Wszystkie pokoje hotelowe są nudne. Nic w nich nie ma oprócz podstawowego wyposażenia typu łóżko, szafa. I w tym pokoju będąc, trzeba wymyślić historię. 1, 2, 3, po to, aby pobudzić w sobie kreatywność. I już wiem, dlaczego się poleca to ćwiczenie i czemu ja sama je polecałam. Wracamy do podstaw. Ten kanał zaczął się od tego, że siedziałam przed kamerą i gadałam. Zawsze uważałam się za ogromną szczęściarę, bo to jest bardzo mocny paszport. I zawsze było mi przykro i zawsze czułam wyrzuty sumienia, że jestem w tej uprzywilejowanej części populacji na globie, która ma taką wolność. To jest niezła lekcja pokory, dlatego że wszyscy możemy spróbować na własnej skórze, jak to jest nie móc gdzieś pojechać. Ale podróże są rzeczą luksusową. To nie jest rzecz pierwszej potrzeby. Jeśli mamy dach nad głową, jeśli mamy co jeść i jeśli jesteśmy zdrowi, to jesteśmy w grupie szczęściarzy, ogromnych szczęściarzy, dlatego że najmniej dotknie nas ta sytuacja. W wielu miejscach na świecie, gdzie służba zdrowia jest na dużo gorszym poziomie, czy są to dużo biedniejsze kraje, skala konsekwencji może być dla nas czymś po prostu niewyobrażalnym. Czuję wyrzuty sumienia, kiedy narzekam sobie w duchu na tę sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy, ale z drugiej strony musimy sobie dać do tego prawo, dlatego że nasze pokolenie w tej lokalizacji geograficznej, jaką jest Europa, nigdy nie poczuła takiego ograniczenia wolności jak teraz. I musimy to sobie jakoś ułożyć w głowie i musimy się do tego przyzwyczaić. Musimy jakoś przetrawić tego kaca, którego mamy, bo
wolność przemieszczania się, wolność wybrania ścieżki życiowej taką, jaką chcemy, czy w ogóle takie poczucie kontroli nad tym, co robimy, to jest pewnego rodzaju high, jeśli się to widzi, dostrzega i docenia. No i teraz jest zejście. Bo to, co bym chciała, żeby było, jest tam gdzieś, a to, co mogę, jest tutaj. Kiedyś tam w przyszłości będzie czas na to, aby podsumować to wszystko, co się teraz dzieje. Kto na tym zyskał, kto najbardziej ucierpiał, komu należy pomóc, kto co spartolił, kto z tego wyszedł bez szwanku i tak dalej. No teraz to jest zdecydowanie jeszcze nie ten moment, dlatego że nikt nie wie, co będzie jutro i każdego dnia, kiedy otwieram telefon, internet, zastanawiam się, co nowego nas czeka. I też nie będę Wam udzielać rad. Wiecie, co robić. Siedzimy w domu i tak dalej. Ale mogę Wam w tym momencie, w którym świat się zatrzymał, trochę opowiedzieć, w jaki sposób to w tym momencie wpływa na nas i jak wygląda nasze życie i nasza praca. Moją największą pasją, która stała się moją pracą, jest robienie filmów. I od 5-6 lat tematami, którymi się zajmowałam, były historie ze świata, podróże, nazwijmy to prościej. I wszystko, co robimy w tym momencie w życiu, jest podporządkowane przemieszczaniu się, dlatego że opowiadamy historie ze świata na spotkaniach z Wami, na slajdowiskach, festiwalach, kręcimy filmy, piszemy o podróżach. Wszystko się z tym wiąże, dlatego bardzo mocno wpłynęło to na nasze życie, które było podporządkowane w zupełności od początku do końca temu, aby móc to robić. Ja od jakiegoś czasu, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy mają pracę, jaką ja sama kiedyś miałam kilka lat temu, czyli po prostu statyczną pracę w biurze od poniedziałku do piątku, którzy marzą o tym, żeby wyjeżdżać jak najwięcej, ale nie mogą z wielu powodów, już nie narzekam, kiedy z nimi rozmawiam na to, czym się zajmuję. To znaczy, kiedy mam jakiś słabszy moment, nie mówię, że jestem zmęczona podróżami, bo widzę ten nienawistny wzrok i też sobie potrafię wyobrazić to uczucie, które oni mają, bo pamiętam, jak to jest chodzić do biura. Ale mówiąc tak zupełnie przyziemnie, to jest nasza praca. W świetle prawa jesteśmy przedsiębiorcami. Płacimy podatki, ZUS-y, VAT-y, rachunki itd. A nasza działalność, tak jak już mówiłam, związana jest z podróżowaniem. Dlatego teraz jesteśmy w zawieszeniu zawodowym, w zawieszeniu życiowym, dlatego że jesteśmy stąd wyprowadzeni. Mieszkamy w Gruzji teoretycznie, ale w niej nie jesteśmy i mamy się gdzie podziać. Mamy znajomych, którzy akurat szczęśliwie mają teraz mieszkanie do wynajęcia, abyśmy mogli tam przeczekać i siedzieć tam w domu. No i co? Przez kilka dni się boksowałam z tym. To znaczy budził się we mnie taki wewnętrzny bunt i starałam się uratować tak sama w sobie, bo cóż mogę zrobić, jakoś sytuację i wymyślić jakiś sposób, co można zrobić, żeby się udały te wszystkie plany, które mieliśmy wcześniej. No ale się nie udadzą. Mieliśmy taki plan, żeby pojechać właśnie w podróż i to miał być ten pierwszy odcinek po dłuższej przerwie, pierwszy odcinek całego sezonu, długiego bardzo, o podróżach po Azji Środkowej, rozpoczynając w Gruzji. Chcieliśmy robić filmy trochę bardziej lifestyle'owe, trochę luźniejsze, dlatego że ostatni film i w ogóle ostatnie kilka miesięcy i to, czym się zajmowaliśmy, było takie mocno wymagające, również psychicznie, dlatego chcieliśmy wrócić do podstaw i porobić trochę luźniejsze rzeczy, poopowiadać Wam tak bardziej rozrywkowo o świecie, a od czasu do czasu zrobić jakiś grubszy, większy, poważniejszy reportaż albo dokument. Ale to się na razie nie wydarzy. Plan został odroczony na bliżej nieokreśloną przyszłość i nie mamy planu w zasadzie. Bo nikt nie wie, co będzie i takie porażki, takie plany, które nie wychodzą, po prostu źle działają na psychikę, więc ich nie robimy. W najbliższym możliwym terminie zrealizujemy te wszystkie plany. Wrócimy do filmów z podróży. Natomiast teraz będzie inaczej, dlatego że ja jestem typem osoby, której jestestwo jest związane z tym, aby coś robić. Ja nie potrafię siedzieć w jednym miejscu, uwielbiam robić filmy i szkoda czasu, po prostu szkoda życia. I będę robić filmy, będziemy robić filmy. Będą wyglądać inaczej, to się nazywa adaptacja. I to jest chyba jedyne, co można zrobić w tym wypadku. Wyłożyć wszystkie karty na stół, zobaczyć, co mamy, nie co byśmy chcieli, tylko co mamy. I show must go on, wziąć tę deskę i surfować po tej fali.
Postaramy się kręcić jak najczęściej. Jeszcze nie wiem o czym. Może macie jakieś sugestie, coś co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale i co jest do zrealizowania w Polsce statycznie bardziej. Bardzo chętnie przemyślimy te plany. Kolejny odcinek myślę będzie fajny. Chcieliśmy go zrobić z Gruzji, choć nie jest związany z podróżowaniem, dlatego bardzo łatwo jest go przenieść na grunt polski tutaj. I zapraszamy. Długo zastanawiałam się, co Wam opowiedzieć w tym odcinku. Czy opowiedzieć Wam ze szczegółami wszystko, co się u nas wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca, bo jest to hell historia. Ale stwierdziłam, że nie ma sensu się żalić. To jest już przeszłość. A są ważniejsze rzeczy i tak jak wspominałam, mimo wszystko jesteśmy w tej najbardziej uprzywilejowanej grupie tutaj w Polsce, w domu. Trzymamy teraz kciuki za tych, którzy bardzo ciężko pracują, tych wszystkich mądrych ludzi, którzy starają się znaleźć lek, szczepionkę, poradzić sobie z sytuacją gospodarczą i tak dalej. I to jest teraz priorytet. Dlatego co? No my tu jesteśmy, będziemy. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. To jest pierwszy raz, kiedy w życiu używam tego sformułowania na kanale, ale zapraszamy, postaramy się Wam umilić jakoś ten czas. Trochę inaczej niż zwykle, ale jednak. Może będzie fajnie. Czasami z takich ograniczeń naprawdę wychodzą fajne rzeczy i myślę sobie o przyszłości w sposób optymistyczny, że kiedy świat coś na nas wymusza, to działamy trochę inaczej i może z tego wyjść jeszcze coś fajnego w tym czasie, tymczasowo. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, ciepło i dużo pogody ducha Wam życzę. Do zobaczenia na kanale. To były moje kolana, nie pośladki.